Co 40 minut ktoś w Polsce słyszy diagnozę nowotwór krwi. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na przeżycie jest przeszczepienie szpiku lub krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Jednak znalezienie go nie jest takie proste. Potrzebne jest dopasowanie pod względem antygenów zgodności tkankowej HLA. Niestety tylko 25% chorych znajduje zgodnego dawcę w rodzinie. W pozostałych przypadkach pacjenci muszą liczyć na to, że gdzieś na świecie znajdzie się niespokrewniony zgodny dawca, zarejestrowany w bazie dawców szpiku i komórek macierzystych. Dołączając do bazy potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS, możesz podarować szansę na wyzdrowienie chorym na nowotwory krwi. Aby zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, wejdź na stronę dkms.pl. Sprawdź, czy możesz zostać dawcą i wypełnij formularz. Wtedy wyślemy do Ciebie pocztą bezpłatny pakiet rejestracyjny. Po otrzymaniu przesyłki postępuj zgodnie z instrukcją zawartą w pakiecie, pobierz wymaz z wewnętrznej strony policzka i uzupełnij formularz. Następnie wrzuć pakiet do skrzynki pocztowej, a my zajmiemy się resztą. Zbadamy pobrane przez Ciebie próbki, aby określić Twoje antygeny zgodności tkankowej HLA, które odpowiadają za dopasowanie dawcy i pacjenta. Kiedy rejestracja zostanie ukończona, otrzymasz od nas potwierdzenie e-mailowe i kartę dawcy. Pamiętaj, że możesz również zarejestrować się na akcjach stacjonarnych w różnych częściach kraju. Za każdym razem, kiedy pacjent potrzebuje przeszczepienia szpiku od niespokrewnionego dawcy, przeszukiwana jest światowa baza dawców. Jeśli okaże się, że ktoś potrzebuje Twojej pomocy, zadzwonimy do Ciebie. Może to być miesiąc od rejestracji, rok lub kilka lat, a może taka potrzeba nie pojawi się nigdy. Jeśli jednak zadzwonimy, może to oznaczać, że jesteś jedyną nadzieją dla pacjenta walczącego o życie. Kiedy okaże się, że jesteś zgodnym dawcą szpiku dla pacjenta potrzebującego przeszczepienia, zadzwonimy do Ciebie i zapytamy, czy podtrzymujesz chęć pomocy. Zapytamy Cię również o Twój stan zdrowia i wyjaśnimy dokładnie, na czym polega oddanie komórek macierzystych i co Cię czeka. Podczas rozmowy będziesz mógł też dopytać koordynatora o wszystko, co chciałbyś wiedzieć na temat pobrania. Następnie zostaniesz skierowany na badanie krwi, które potwierdzi zgodność między Tobą a pacjentem. Badanie obejmuje też wirusologię oraz oznaczenie grupy krwi. Poprosimy Cię również o wypełnienie ankiety medycznej, aby upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do dawstwa. Potwierdzenie zgodności trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Jeśli nie pojawią się żadne przeszkody i okaże się, że jesteś najbardziej zgodnym dawcą dla danego pacjenta, a pacjent ten będzie gotowy na rozpoczęcie procedury, zaplanujemy pobranie i przejdziesz dokładne badania medyczne. Między innymi szczegółowe badanie krwi, USG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej i EKG spoczynkowe. Na każdym etapie procedury możesz się wycofać. Pamiętaj jednak, że kiedy pacjent zostanie przygotowany do przeszczepienia, wycofanie się z procedury może stanowić zagrożenie dla jego życia. Dlatego ważne jest, aby podjąć świadomą decyzję na początku tego procesu. Badania przed pobraniem i samo pobranie odbywają się w jednej z kilku klinik na terenie Polski. Na czas badań wstępnych i pobrania dawcy przysługuje pełnopłatne zwolnienie lekarskie, a my jako fundacja zwracamy koszty związane z procedurą i przyjazdem do kliniki. Istnieją dwie metody pobrania komórek macierzystych: z krwi obwodowej lub z talerzy kości biodrowej. Metodę wybiera lekarz prowadzący pacjenta. W 90% przypadków komórki macierzyste pobiera się z krwi obwodowej. Pobranie jest poprzedzone 4-dniowym przyjmowaniem czynnika wzrostu G-CSF w formie zastrzyków, które dawca wykonuje samodzielnie po wcześniejszym przeszkoleniu. Czynnik ten zwiększa liczbę komórek krwiotwórczych w szpiku i powoduje ich uwolnienie do krwiobiegu. Podczas przyjmowania czynnika dawca może odczuwać objawy grypopodobne, które powinny ustąpić po podaniu środków przeciwbólowych. Samo pobranie komórek macierzystych trwa zazwyczaj około 4 lub 5 godzin i przypomina oddawanie krwi. Krew przepływa z jednego ramienia przez tzw. separator komórek i wraca drugim dojściem dożylnym do organizmu. Ta metoda nie wymaga hospitalizacji. Zazwyczaj pobranie odbywa się w ciągu jednego dnia.
Jeśli nie uda się pobrać wystarczającej ilości komórek macierzystych, poprosimy Cię o ponowne oddanie kolejnego dnia. Drugą metodą, stosowaną w 10% przypadków, jest pobranie szpiku z talerzy kości biodrowej. Metoda ta wiąże się z 3-dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego. Na talerzach kości biodrowej z tyłu znajdują się kolce górne, gdzie wykonuje się nakłucie igłą. W trakcie zabiegu pobiera się maksymalnie 1,5 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina stanowi około 5% całej ilości szpiku kostnego w organizmie dawcy i regeneruje się całkowicie w ciągu 2-3 tygodni. Następnie Twoje komórki macierzyste w ciągu 72 godzin trafią do Twojego bliźniaka genetycznego, który może mieszkać nawet na drugim końcu świata. Krótko po pobraniu możesz otrzymać ogólne informacje na temat tego, komu oddałeś komórki macierzyste. Dowiesz się, że pomogłeś na przykład dziewczynce z USA lub dorosłemu mężczyźnie z Polski. Każdy dawca pozostaje pod opieką Fundacji DKMS do 10 lat od momentu pobrania komórek macierzystych. Co to oznacza? Będziemy prosić Cię o wykonanie badań kontrolnych i wypełnianie ankiet medycznych. Wielu dawców chce otrzymywać informacje o stanie zdrowia biorcy i marzy o poznaniu go. To, czy wymiana informacji i danych jest możliwa, zależy od prawa krajów, z których pochodzą dawca i biorca. Część państw umożliwia kontakt anonimowy już od momentu przeszczepienia oraz wymianę danych kontaktowych minimalnie po 2 latach od oddania komórek, jeśli zarówno dawca, jak i biorca zdecydują się na nawiązanie kontaktu. Są też kraje, w których wymiana danych kontaktowych nie jest możliwa. Naszą misją jest znalezienie bliźniaka genetycznego dla każdego pacjenta potrzebującego przeszczepienia szpiku. Pomóż nam to osiągnąć. Zarejestruj się jako potencjalny dawca szpiku na dkms.pl.